Of course, we can play. Dzień dobry moi drodzy, witam w nowym odcinku. Dość nieoczekiwana sytuacja taka, że jadąc przez Gwineę Conakry poznaję gościa, który zna polskiego księdza tutaj. Ksiądz stacjonuje prawdopodobnie 5 lat. Sorry. Stacjonuje prawie 5 lat. No i dostałem cynk, że możliwe, że jest teraz w kościele. Więc co robimy? Idziemy do kościoła zobaczyć, czy jest ksiądz z Polski. Tutaj mamy, proszę ja was, kościół. To się nazywa Sanctuarium Marial Bofa La Passe Soit Avese Vos. Nie wiem co to znaczy, ale ciekaw jestem, czy będzie ksiądz. Okazuje się, że polski ksiądz jest tutaj szychał. Jest największą szychą. Więc jestem jeszcze bardziej ciekaw, czy jest na włościach. Koleżka właśnie tutaj powiedział, że jest to pierwszy kościół w Gwinei Conakry. To bardzo ważne. Gdzie jest ksiądz? Nie wiem nawet, jak się ksiądz nazywa. Proszę księdza! Fajne wejście. Réconforté par un ange. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Tout comme des moutons, Jésus fait surgir dans ton église et dans la société de bons bergers, des guides et des témoins pour éveiller l'espérance, pour montrer le chemin de l'unité et de la paix. Toi mon refuge et mon sauveur. Dépouiller de leur dignité, de les couvrir de notre respect. Que par la miséricorde de Dieu, tous les fidèles défunts reposent en paix. Toi, Christ, nous t'acclamons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Toi, du Christ, nous glorifions. Il y a chez ces fidèles avec le panier. Toi, notre espérance, il nous mènera vers Dieu. Toi, l'Église, nous t'acclamons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Venez-nous des frères pour le passé. Venez tout est prêt pour les baptêmes. Venez-nous des frères pour le baptême. Venez tout est prêt pour les baptêmes. Venez-nous des frères pour le baptême. I po mszy, kto potrzebuje, otrzymuje worek ryżu. I to jest super. Dzień dobry moi drodzy. Nie uwierzycie, ale melduję się z wielkiego sanktuarium, z takiej plebanii, która tworzy wielkie sanktuarium tutaj w Gwinei, w malutkim mieście. Ksiądz, odnalazłem księdza Marka. Księdza Marka, człowieka, który przez 5 lat tworzy to miejsce. I ksiądz Marek mnie zaprosił tutaj i tak też spędziłem ostatnią noc. Wielki pokój tutaj na plebanii, oczywiście ze światłem. Tak jak mówiłem, miałem spore problemy z energią, żeby naładować baterię.
Tutaj łazieneczka. Gdzieś tam w tle jesteście w stanie usłyszeć dzieci, które się tutaj uczą. Zabieram was, moi drodzy, w podróż po sanktuarium z perspektywą poznania sylwetki księdza Marka. Ksiądz Marek jest hiper ciekawym człowiekiem. Wczoraj w nocy przy herbatce sobie pogadaliśmy i chciałbym wam przedstawić naszego człowieka, Polaka w Gwinei. Chociaż nie tylko służył w Gwinei, ale o tym jeszcze pogadamy. Zapraszam na odcinek. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, jak to ojciec Marek mówi. Ojciec Marek, zegarek, tak jak wczoraj się przedstawił. Dzień dobry, księże Marku, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja niezmiernie się cieszę. Zaproszenie szczególnie ciekawe podczas drogi krzyżowej. Wciskam francuski, a ten ktoś mi cały czas odpowiada po polsku. A ja przychodzę i po polsku odpowiadam. Ale w końcu się dogadaliśmy. Tak jest. Ojciec przez 3 lata nie był w Polsce. Ostatnio byłem w ubiegłym roku. W ubiegłym roku, ale co 3 lata na mniej więcej. śmierć mamy. Zazwyczaj co 3 lata jedziemy. To można język na polski urlop. nieco gdzieś tam zapomnieć. Tak. Po paru miesiącach kotuje się w głowie i wszystkie języki susu, którego się uczę jako już taki Lokalny. staruszek, tak ciężko wchodzi. I angielskiego też tam liznąłem co nieco i jak nagle tutaj jeszcze polski dochodzi, to niezły mętlik jest w głowie. Księże Marku, czy jest możliwość zobaczenia tego całego przybytku pięknego? Oczywiście, z radością. Czy to prawda, że to miejsce jest pierwszym i największym miejscem chrześcijańskim w Gwinei? Obecnie to nie jest parafia największa, ale historycznie znaczenie ma największe, bo tutaj zaczęła się ewangelizacja. Pierwsi misjonarze chrześcijańscy, katolicy dotarli tutaj i niedaleko po mojej prawej stronie z rzeki statkiem przypłynęli i wysiedli. Tutaj nie widzimy zbyt dokładnie. I pierwsi misjonarze tutaj zamieszkali. Rodzina królewska Kati ofiarowała ten teren ponad 20 hektarów. W jakim znaczeniu jest największa? W tym, że jest to sanktuarium narodowe i przyjeżdżają pielgrzymi i największa pielgrzymka, która ma miejsce końcem kwietnia i na początku maja, skupia między 20 a 30 tysięcy osób, pielgrzymów, którzy przyjeżdżają z różnych stron, są i pielgrzymi z zagranicy. Czy są pielgrzymi z Polski? No, oprócz proboszcza nie spotkałem jeszcze. Być może są gdzieś w tłumie, ale raczej by się ujawnili. No to w opisie pod filmem, moi drodzy, będzie miejsce, lokalizacja, w której znajduje się sanktuarium, więc będzie ale można... zapraszamy. No właśnie. Zapraszamy. No koniecznie przyjechać. Polacy pielgrzymują po całym świecie. Dlaczego by nie pielgrzymować do Bofa w Gwinei? Dokładnie. Nasze sanktuarium maryjne otwarte dla wszystkich. Ja mam takie ważne pytanie. Jak do księdza Marka się zwracać? Czy ojcze Marku, księże Marku, misjonarzu Marku? No właśnie. Gdy chodzi o misjonarzy, zależy też, które zgromadzenie, ale w naszym przypadku na ogół zwracają się wierni słowem ojcze. Ojcze, również tutaj, Per Marek, ojcze Marku. Czyli to jest poprawnie. Poprawnie, najpoprawniej ojcze Marku. Gdy ktoś powie księże, przyjmujemy z radością. Afryka. Gwinea. 5 lat. Dobrze pamiętam? 5 lat, tak. Ale to nie była tylko i wyłącznie Gwinea. Przed Gwineą był Senegal.
4 lata. Ale po Senegalu jeszcze około 9 lat byłem w Polsce i ponownie udało mi się przybyć do Afryki na te kolejne lata. A jak długo nie wiadomo, powołań brak. Czyli to jest tak, że ojciec nie jest już przydzielony permanentnie do Gwinei, tylko mogą zawsze ojca przerzucić, gdzie będą potrzebować człowieka, Dokładnie. misjonarza. Czasami nawet z drugiej strony świata, bo przy okazji nasze Zgromadzenie Ducha Świętego jest na około 3000 na całym świecie i pracujemy w 60 krajach świata. Dużo. I wszystkie kontynenty. I gdy chodzi o Afrykę, no najwięcej sił, energii poszło w ten kontynent. Ewangelizacja Czarnego Lądu w dużej mierze dokonała się za sprawą duchaczy. Ale tak wtrącę jeszcze, że na jednej dłoni można policzyć Polaków, misjonarzy tutaj w Gwinei. Ojciec tutaj bodajże Tak, jeszcze... gdy chodzi o Polaków, to oprócz mnie jest sekretarz nuncjusza. Gdy chodzi o Polaków, jednego Polaka znam, który mieszka, być może są jeszcze inni Polacy prawdopodobnie, ale Gwinea nie jest miejscem, gdzie jest zbyt wielu Polaków. Mhm. A jeszcze tak z ciekawości, skąd ojciec pochodzi w Polsce? A Kaszub. Kaszuby. Taki prawdziwy Kaszub, jeszcze dom pod strzechą, tata już nie żyje, mama również, no, bardzo kultywowali kaszubszczyznę, tata nawet założył zespół muzyczny kaszubski i wykonywał instrumenty ludowe, także... A zdradzi ojciec nazwę miejscowości, bo może jakiś widz akurat stamtąd pochodzi. Zdradzę z przyjemnością Chopowo. Niedaleko Kartus, jedyna strzecha, która tam jest i Golgota, to znaczy kapliczka z kamieni zbudowana. Ktoś, kto będzie tam w Chopowie, również warto ją zobaczyć na działce, którą zresztą rodzice dla mnie przeznaczyli. Później tata pobudował kapliczkę. Super. Chopowo, moi drodzy. Jedziemy. Ojcze Marku, nie jest to tylko i wyłącznie kościół, jest to coś więcej, bo tutaj widać w tle jakieś budynki. Jak zazwyczaj bywa w życiu misjonarzy, szczególnie na misjach, praca duszpasterska jest sercem działań, sakramenty i tak dalej, wyjazdy do wiosek, ale na ogół misjonarze pracują w innych jeszcze dziełach. W naszym przypadku, oprócz parafii, mamy sanktuarium narodowe, ale jednocześnie jest internat. Tutaj te budynki, które widać, generalnie są zamieszkane przez chłopaków ze szkoły podstawowej od 1 do 6, to znaczy klasę, od 1 do 6 klasy. Ile dzieci? W tym roku około 70. Super, czyli jest edukacja i jest wyżywienie i jest miejsce na nocleg. Tak, oczywiście rodzice płacą i to w ich przypadku niemało, nawet z tego dla nas musi coś zostać, bo właściwie to jest jedno z głównych źródeł naszego utrzymania. Nauczyciele, utrzymanie całej tutaj infrastruktury. Tak, tutaj w tym przypadku to wychowawcy, bo z tyłu, z drugiej strony jest szkoła, w której naukę pobiera około 600 uczniów. Ci chłopcy są w grupie tych uczniów szkoły, którą my również prowadzimy. Inny współbrat jest, powiedzmy, dyrektorem tej szkoły. Przez 2 lata byłem ja również odpowiedzialny, ale na szczęście udało znaleźć się inną osobę, współbrata, który poświęcony jest praktycznie temu dziełu, które jest równie ważne i istotne. 600 uczniów. To robi wrażenie. Robi wrażenie i tutaj w klasach trochę ze smutkiem trzeba powiedzieć, to jest powszechne. Około 50 uczniów zazwyczaj można spotkać. W szkołach publicznych na ogół to jest zdecydowanie więcej. To może być nawet do 100 i więcej. Teraz sobie wyobraźmy,
jak przekazać wiedzę, żeby była na poziomie, no, prowadzić edukację z taką grupą. To jest jedna z przyczyn, że szkolnictwo jest na bardzo niskim poziomie. Jest wiele innych rzeczy, które się na to nakłada. Nie wiem, najpierw jakieś takie przekonanie, pęd do wiedzy. Brakuje tego, począwszy od nauczycieli. Ojcze Marku, tego koguta to chyba na rosół przerobimy. Co krzyczy tam? W swoim czasie takie jest jego przeznaczenie. No parcie... Myślał kogut o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. No parcie ewidentnie na kamerę. Tak. Idziemy pozwiedzać troszkę. Wyczuł, chce zaistnieć również w szerokiej widowni. No, ostatnio był pożar. Pożar był? Ale pożar, tak, chłopak 9 lat. Rodzice koniecznie chcieli, żeby został. My widzimy, że on chce do domu i do tego stopnia, że tak był rozbity wewnętrznie, że zdecydował podpalić szkołę. Internat. I ten budynek, no na szczęście uczniowie byli w szkole. Ogień był w całym swoim rozmachu. Ale udało się. Chińczycy nam pomogli. Przyjechali wozem strażackim, bo tutaj w mieście takich rzeczy nie ma. Z kopalni ten wóz. Tak. I dzięki temu udało nam się zagasić, ale trauma jest. No jest, no. Tutaj zbliżamy się do szkoły. To są klasy, w których uczniowie pobierają nauki. Zaraz sobie wejdziemy do środka, ale chciałbym jeszcze przed tym zapytać ojca Marka o dość taką ciekawą sytuację, która miała miejsce niedawno. Jak wojsko zaczęło kontrolować szkoły tutaj w Gwinei. Czy może ojciec opowiedzieć tę sytuację z egzaminami? Tak, może najpierw zazwyczaj co roku, gdy chodzi o szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie, od 20 do 30% zdawało egzaminy. W ubiegłym roku katastrofa totalna, ale to również za przyczyną wojskowych, którzy doszli do władzy i system nauczania jest bardzo mierny. Oni jeszcze podkręcili tempo i przez swoją obecność w czasie egzaminów doprowadzili do tego, czy doszło do tego, że wyniki były jeszcze niższe i na przykład w naszym powiecie, gdy chodzi o szkoły gimnazjalne, nie wiem dokładnie, ale to będą nie tylko setki, ale może i tysiące młodych uczniów. Jedynie 8 zdało ten egzamin. Szkoły podstawowe, procent nieco większy, średnie też, ale to w granicach 5% być może, którzy zdali maksymalnie. I teraz ta cała rzesza uczniów musi powtórzyć rok. Ceki? Al-Sulejman. Wejdziemy do klasy? Tak. Do urwisów? Do urwisów. Uwaga, wizytacja. Wizytacja, le film. Vous serez le film. Patrzcie, jakie mają tak. Biureczka, bo nie zawsze w szkołach afrykańskich są biurka. Słusznie, nie zawsze. Tutaj mamy te biurka. To są nasi chłopcy, którzy są w internacie. I sobota nie ma zajęć, ale naukowo pracować trzeba i przychodzą, sami pracują, dochodzi odpowiedzialna osoba, żeby zobaczyć i pomóc, wskazać, ale generalnie w dużej mierze sami się uczą, jedynie trzeba ich pilnować. Super, to sobie zobaczmy, co tutaj mamy w zeszycie. Matematyka, La mathématique, c'est quelle matière? C'est quelle matière? Fajnie. Matematyka. No, super. A jakich języków tutaj mogą się uczyć? Na pewno francuski. Francuski,
No, generalnie francuski. Czasami uda nam się zdobyć nauczyciela od angielskiego. Chodzi angielski, ale generalnie jedynie A francuski. teraz pytanie, tak przychodzi mi do głowy. Czy potrzebujecie tutaj wolontariuszy, którzy przyjechaliby pomóc, wesprzeć szkołę i nauczać angielskiego? Teraz tak po prostu przyszło mi do głowy. Bywali wolontariusze, ale ostatnie 2 lata byli francuscy z Francji, wolontariusze, ale jakoś bądź pandemia, bądź zdrowie, inne rzeczy jakoś sprawiły, że nie dokończyli roku. Ale generalnie historia tej szkoły zna sporo wolontariuszy, którzy przybywali. ما بنجيب ننزف نموت ما بنرجع لا بنرجع لا بخوفنا السلاح. Okej, no to 4 plus 6 ile będzie? Ça fait combien? Ça fait combien? 6 plus 4. Jakbym widział siebie przy tablicy. 10. Mais tu fais quelle classe? Deuxième. Która klasa? Druga. Druga. Druga klasa. Super. 6, ça fait 10. No ile? 6. Bravo, bravo. Brawo. Maintenant, l'autre. Jeszcze tutaj... C'est lui. No. Brawo. Pas seul, 5. Sam. Et maintenant ici, vous pouvez faire... Ktoś powiedziałby bardzo skromnie, ale muszę przyznać, że klasa na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o warunki afrykańskie i właśnie misyjne szkoły, ojcze Marku, trzeba przyznać, że misyjne szkoły trzymają poziom, porównując do takich publicznych. I tak, i nie. Generalnie poziom jest wyższy, ale jest jaki problem? W szkołach państwowych obecnie generalnie nauczyciel zarabia 2-3 razy więcej niż w szkołach prywatnych. Państwo jest w stanie płacić pensje, których szkoły podstawowe na dzień dzisiejszy to jest nierealne, przynajmniej tutaj w mieście. I stąd kadra, którą mamy, często są to nauczyciele emerytowani z doświadczeniem, z chęciami, ale siły już nie te, gdy naprzeciw nich jest grupa 50 uczniów. Młodych, rozjuszonych Tak, uczniów. stąd poziom niestety topnieje. To są, ojcze Marku, klasy mieszane, bo tutaj widzę, że też dziewczynki przyszły. Tak, obecnie dotarły dziewczyny z internatu sióstr zakonnych, siostry, które również mają dziewczyny w internacie. I obecnie w sobotę rano wspólnie się uczą, powtarzają różne zadania. Ekstra. Dobra, zwijamy się, nie przeszkadzamy, bo my na dobrą sprawę bardzo mocno tutaj ingerujemy w ich uwagę, bo są rozproszeni. Bo Bofa jest pierwszą prefekturą, pierwszym powiatem w Gwinei. I misjonarze tutaj zapoczątkowali w kontekście całego kraju pierwsze szkoły. I pierwsze kadry w państwie w Gwinei, osoby, które kończyły, duża grupa, tutaj właśnie w Bofa, w regionie Bofa, którzy zajęli później ważne stanowiska w państwie. Też trzeba zaznaczyć, że Gwinea to 75% ludności zamieszkującej poza miastami. Na Poza wsiach. miastami. Dokładnych danych nie znam, ale tak i stąd również to gra rolę. Kontakt z internetem, kontakt tak jak Z edukacją. Tak jak może zupełnie przyszła parafianka, która kończyła szkołę średnią i mówi, czy mogę jej pomóc, bo chcę podjąć studia informatyczne. Okej.
Dobra, wyciągam tam drugi komputer i zaczyna pisać. I to był jej pierwszy kontakt z komputerem. Pierwszy kontakt. Dziewczyna, która kończy szkołę średnią i chce podjąć studia informatyczne. To pokazuje tutaj praktycznie żaden młody człowiek, ja nie znam, w parafii, który miałby swój własny komputer. Nawet parafianie, może tutaj lekarz, może niektórzy mają, ale to też należy do rzadkości. To pokazuje, jak wielkie są potrzeby. Moi kochani, specjalnie dla Was hymn Gwinei od uczniów ze szkoły misjonarzy tutaj prowadzonej przez ojca z szkoły misjonarzy ducha, prowadzonej m.in. przez ojca Marka. Brawo! Moi drodzy, zobaczcie, tutaj jest kolejna klasa i w tej klasie tutaj jest nauczyciel, który przychodzi i sprawdza, czy dzieci odrabiają lekcje poprawnie. Tutaj zobaczcie, tutaj jest lekcja bodajże, wydaje mi się, że może to być lekcja biologii. Tutaj jakieś zeszyty, ale zobaczcie, jakie ładne pismo, wow. 6. klasa. 6. klasa, ale jakie piękne pismo tutaj kolega ma. Moi drodzy, rozmowa z ojcem Markiem jeszcze będzie pociągnięta w kolejnym odcinku, więc zapraszam do śledzenia. I co? I tymczasem żegnam się. Oczywiście proszę pozostawić tak zwany ślad węglowy na kanale, do czego zawsze zachęcam. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to polecam zasubskrybować, żeby nie ominąć żadnego odcinka. A tymczasem serdecznie pozdrawiamy z Gwinei, z ojcem Markiem. Z Bogiem, szczęść Boże. Tak jest. Szczęść Boże. I zapraszamy na kolejny odcinek za dni 2, może 3. Pilnujcie, żeby nie ominęło Was dużo ciekawych rzeczy. Jak wszędzie na całym świecie i dzielimy się z tym, co mamy i z pewnością, z nadzieją, że zainteresują słuchaczy i tych, którzy nas oglądają. Pozdrawiam raz jeszcze, niech Bóg błogosławi. Poszerzajmy horyzonty aż po Gwineę. Wszystkiego dobrego, czołem. No, z Bogiem.